Ktoś z moich obserwatorów do mnie na Instagramie napisał, że ty byś się nadawała na ten Hyrox. Pamiętam to zderzenie z rzeczywistością, jakie ten Hyrox jednak jest ciężki, że jest o wiele ciężej niż myślałam. Dopiero rośnie na popularności i dopiero teraz ludzie startujący zaczynają rozumieć, że fajnie by było popracować z dietetykiem, bo jednak może to żywienie jest ważniejsze niż mi się wydaje, ale w tych potrzebach energetycznych dla osoby trenującej hybrydowo jest szczególnie ważne jakby węglowodany. To na pewno jestem przeciwko multivitaminom. I zwracać uwagę właśnie na elektrolity, których stosujemy, żeby nie było za dużo potasu, bo większość elektrolitów na rynku po prostu ma o wiele za dużo potasu. Cześć, witamy w kolejnym odcinku Health Bells Podcast. Dzisiaj czeka nas rozmowa z jedną z czołowych zawodniczek Pro Doubles w Polsce, ale przede wszystkim na pewno czołową edukatorką żywieniową w polskim Hyroxie. Psychodietetyczka, specjalistka do spraw żywienia sportowego, klinicznego i medycyny stylu życia. Julia Morawska. Cześć Julia. Cześć, bardzo mi miło, to jest super przedstawienie. Nam też jest bardzo miło i bardzo się cieszymy na tą rozmowę, bo nie ukrywam, liczymy na dużo smaczków żywieniowych, porad na temat Hyroxa i tego, jak odżywić nasze ciało, ale też nasz umysł i w trakcie, i po Hyroxie, i w przygotowaniach. Także zaczynajmy, bo tematów jest dużo. Zaczynajmy, mogę gadać całymi dniami na ten temat. Wiem, dlatego przygotowaliśmy parę tematów, ale nie ukrywam, ja już sobie myślę, będzie kolejny odcinek z Tobą, jeszcze tego nie zrobiliśmy, ale będzie kolejny. Dobrze, zanim dietetyka, zacznijmy od takiego standardowego pytania u nas. Julia, jak Ty się w tym Hyroxie znalazłaś? Jak ten Hyrox się znalazł w Twoim życiu? Jak to było? Było to dosyć przypadkowa sprawa, tak na dobrą sprawę, bo ktoś z moich obserwatorów do mnie na Instagramie napisał, że ty byś się nadawała na ten Hyrox. Jaki Hyrox? Co to w ogóle jest? A tylko dlatego, że zaczęłam wydziwiać w trakcie swoich treningów, bo potem jak urodziłam synka, choć w sporcie gdzieś tam od wczesnego dzieciństwa jestem, to potem jak urodziłam synka, głównie po prostu trenowałam już dla siebie, rekreacyjnie. Chciałam wrócić do formy, sylwetkowo, ale to były głównie takie treningi kulturystyczne, sylwetkowe. Byłam w tamtych czasach taka dosyć mocno wyciachana, z niskim procentem tkanki tłuszczowej. Po prostu chciałam zrobić sobie sesję zdjęciową. Ogólnie nie miałam takich sportowych celów, bo mnie to macierzyństwo tak dosyć mocno, że tak powiem, było wymagające w pierwszych 5 latach. Mój synek zaraz ma 6,5, więc te pierwsze 5 lat naprawdę były bardzo trudne. Szczególnie pierwsze 3. Więc wróciłam po prostu do takich treningów dla siebie i zaczęło mi się nudzić po prostu te treningi takie kulturystyczne, sylwetkowe. Mówię, no spoko. No i ogólnie synek poszedł do przedszkola w wieku 3 lat. Zrobiło się troszeczkę więcej przestrzeni poza tą moją pracą gabinetową. Mówię, spoko wyglądam, ale jakoś coś więcej. Zrobiłam fajną sesję zdjęciową, coś więcej, nie? Chcę gdzieś rywalizacji, nie? Takiej rywalizacji nawet nie z kimś, tylko ze sobą, nie? To głównie, przede wszystkim ze sobą, że podnoszenie poprzeczki, stawianie sobie jakichś tam celów, osiąganie ich. Gdzieś mi tej rywalizacji zaczynało brakować, bo w okresie dzieciństwa, cały wiek nastolatkowy grałam kosza, później jak się przeniosłam do Polski, to zahaczyłam sporty sylwetkowe, później trochę nawet trójboju, w którym koszmarnie się nudziłam, więc szybko go zostawiłam przez tą nudę treningową. No tak, w trójboju. tylko 3 dyscypliny dla Ciebie. I ogólnie, więc jakby można powiedzieć, że ten moment zawodów i to wszystko mi zaczęło tego bardzo brakować, nie? Ale tak jakby chciałam najpierw crossfit, w ogóle gdzieś zacząć chodzić i szykować do crossfitu, tylko że w moich okolicach, w Lubinie, na Dolnym Śląsku, no nie znałam żadnego trenera, któremu bym mogła i chciała zaufać.
i takiego miejsca, gdzie bym mogła trenować, więc finalnie dalej zaczęłam wydziwiać. Więc zaczęłam wydziwiać w stylu, to był jeden z tych treningów, gdzie robiłam jakieś siadę na 10 powtórzeń, 100 razy właśnie 10 i szłam biegać na przykład, czy na rower siadałam i cisnęłam jakieś sprinty między siadami w seriach, bo się nudziłam. I to było takie, wiesz, po prostu na zasadzie, żeby coś robić w tej przerwie, takie ADHD-owe, nie? Typowo moje, bo no, przerwa 2-3 minuty była zbyt długa, nie? Żeby po prostu stać i nic nie robić. Można ją wypełnić. Tak, trzeba było ją z czymś wypełnić. I właśnie w odpowiedzi na jeden z takich relacji, co wrzuciłam z treningu, ktoś do mnie napisał, że ty byś się nadawała na Hyrox, nie? Ja mówię, dobra, sobie wpisałam. I mówię, ale sztos, ale mówię, fajnie. Nie biegam w ogóle, bo ja jeszcze wtedy tak, żeby biegać, trenować bieganie, to absolutnie nie, bo choć grałam kosza kiedyś, no to ta koszykówka, mimo że graliśmy na wysokim poziomie i w ogóle to nie było takiego przygotowania, jak my teraz mamy, wydolnościowego, biegowego i tak dalej. Więc no nie biegałam wiele lat i w ogóle mówiłam, że biegać nienawidzę, nigdy biegać nie będę. To jest w ogóle jakiś koszmar i jeździłam na rowerze, na rolkach, na łyżwach, tylko nie biegać, nie? I tak zobaczyłam ten Hyrox, zobaczyłam tą formułę. I mówię, miałam takie wrażenie, że czekałam na to całe życie, tak? Że takie połączenie wytrzymałości z siłą. I tak pomyślałam, no nie biegam, ale trudno, no dobra, no spróbuję, może zacznę. Nie? Ja sprawdziłam właśnie, że wtedy już pierwsze zawody w Polsce się odbyły właśnie, to dosłownie był tydzień po tym Hyroxie czy 2, to był październik w Warszawie, Tak. pierwsze zawody, a mi ktoś na początku chyba listopada o tym napisał. I ja zaczęłam w ogóle, właśnie sprawdziłam, co to za formuła, zrobiłam ten test, taki co na stronie, wtedy Hyrox miał PFT i mi zaskakująco dobrze on poszedł, mimo że nie trenowałam w ogóle biegania tak per se, bo te swoje wydziwianki, które robiłam z bieganiem i siadami, to dopiero początki tego i to było takie typu 200 metrów stąd się przebiec, nie, kurde, jakieś tam kilometry. No i mówię, dobra, no to skoro zacznę biegać, się przyszykuję, spróbuję. I akurat wtedy właśnie były na styczeń Katowice, nie? I od razu zapisałaś się na Katowice. I zapisałam się właśnie na te Katowice. To znaczy najpierw zaczęłam szukać w ogóle, gdzie ja mogę potrenować sled push, co ze ski, bo no nie było tego wtedy. Nie było żadnego miejsca, gdzie można popchać sanie, nie było nigdzie ski. Na tej siłowni akurat, na której trenowałam, no to był row, akurat koncepta wtedy, o dziwo, Chociaż jakiś tyle. starszy model. No mówię, dobra. I miałam takiego znajomego na siłowni, trenera, który gdzieś tam mówi, obczaj sobie Agnieszkę Maciejewską, i napisz tam do niej, czy coś w tym stylu ogólnie, czy obczaj jej profil, bo to jest nasza czołowa zawodniczka, czy wtedy ambasadorka. W każdym razie coś wtedy znalazłam właśnie profil Agnieszki. I pierwszą siłownię we Wrocławiu, do której pojechałam, żeby w ogóle zobaczyć, co to ski, dotknąć to ski, te sanie, to wszystko, więc tam 70 kilometrów mam do Wrocławia, do mojego miasta i tak się umówiłam, tam pojechałam, mówię, spoko, no to się szykujmy, nie? I tak miałam 2 miesiące gdzieś takiego szykowania się do tych pierwszych zawodów w tych Katowicach i to był właśnie solo open, nie? I jak wspominasz w ogóle ten pierwszy start? Powiem Ci ogólnie, jak jechałam na ten start, wiedziałam, że będzie ciężko, Byłaś świadoma, bo bieganie. Tak, no i z tym moim bieganiem ja wtedy tak zaczęłam dopiero biegać, biegałam raz, 2 razy w tygodniu, więc tego przygotowania, no dobrze wiemy, że to gdzieś tam nie były duże ilości. Biegania dopiero zaczynałam, umierałam na tym biegu i w ogóle dla mnie bieg to, wiesz, po tylu latach w sporcie siłowym, te włókna mięśniowe, no to po prostu moje ciało traktowało bieg jak siadę po prostu. No tak, ale wszystko jest Tak przekurczone, no nie? zakwaszało, po prostu tętno momentalnie w górę, no dramat w ogóle, ale mówię, dobra, jakoś przeżyjemy, przeżyć bieg, na stacjach sobie poradzimy, ale powiem Ci, pamiętam to zderzenie z rzeczywistością, jakie ten Hyrox jednak jest ciężki, że jest o wiele ciężej niż myślałam. No ale ukończyłam wtedy od razu, wpadłam na 4. miejsce, więc blisko podium, mówię pierwszy raz, bez przygotowania, zrobiłam wtedy chyba godzina 16 w tym Open. Mówię spoko, jak nie biegając prawie poszło tak fajnie, no to może jak zacznę troszeczkę więcej, to coś tutaj da się rzeczywiście w tym sporcie jakieś robić wyniki, nie?
choć no cały czas do tej pory uważam, że biegowo ja w ogóle nie mam uwarunkowań do biegu. Ani, ja to robię pomimo, nie? Ja to robię wszystko pomimo, bo jak to mój fizjo kiedyś się śmiał i ortopeda, że ty do biegu, ale do sprintu. Tak, bo mówię, te włókna mięśniowe, które tu tutaj masz No na to tych 8 udziskach. sprintów, tak to musisz Tak, potraktować. tak, mówię, patrząc na te twoje łydy, udziska, poszladki, to wiesz, to nie są włókna mięśniowe do długich dystansów i do typowej wytrzymałościówki. Mówię, wiem, No ale taki sport sobie wybrałam. ale tak wybrałam i trudno. No to... Ale Julia, powiedz, kiedy w ogóle nastąpiło przejście do pro? Kiedy ty poczułaś, że to jest sport dla mnie, nie tylko na zasadzie fajnie zajawka, tylko chcę czegoś więcej. Nie miałam wyboru, bo bo trafiły właśnie, drugie zawody były w Gdańsku solo i tam zrobiłam czas coś godzina 9 i wygrałam te zawody i wtedy można było jeszcze z Open się dostać na Mistrzostwa Świata, więc dostałam kwalifikacje na Donisę, które odbywały się 2 tygodnie czy 3 tygodnie później. Więc to było zderzenie, a na Mistrzostwach Świata już było pro. Więc to jest jakby już nie było wyboru, więc po prostu mówię, dobra, człowiek raz żyje, dostałam się w ogóle, ja nawet nie myślałam, że to jest, ja w ogóle jak zaczęłam te pierwsze, start drugie, w mojej głowie w ogóle nie było żadnej wizji Mistrzostw Świata, nic, po prostu czysty fan, czysto po prostu dla siebie się sprawdzić, wiesz, przetestować swoją głowę i w ogóle. A wtedy tak mówię, dobra, lecimy, nie? Ale miałam kontuzję już w nogi niestety, bo szykując się od tego Gdańska od Katowic do Gdańska, to 2 tygodnie przed tym Gdańskiem zaczął mnie boleć piszczel. Byłam przekonana, że to jakby w okresie roztrenowania minie, że to zwykłe przeciążenie, bo zaczęłam biegać troszeczkę za dużo. Najpierw biegałam za mało, później z kolei z 2 treningów zrobiło się 4-5 biegowych, no i typowy właśnie błąd początkujących, nie róbcie tak, bo tkanki potrzebują czasu na to, żeby się, żeby się zaadaptować. No i później dopiero po Mistrzostwach Świata się okazało, że to było złamanie zmęczeniowe i że ja biegłam ten Gdańsk ze złamaniem zmęczeniowym, Mistrzostwa Świata ze złamaniem zmęczeniowym. A po Mistrzostwach Świata w okresie roztrenowania właśnie to nie mijało ten ból i tak się właśnie dowiedziałam i no to była moja pierwsza styczność z pierwszą moją kontuzją w życiu, bo wcześniej nigdy nie miałam żadnych przeciążeń, kontuzji, nic, więc jakby, no ale moja wina, tak? To mój błąd, taki klasyczny błąd, taki klasyczny, no nie? chcę za dużo, za szybko, za wszystko teraz, naraz, natychmiast, No, nie? nam się wydaje, że jak już wejdziesz i zaczyna ssać w tym sporcie, to ty nagle musisz bardzo bo jak dużo, widzisz, że taki nie? progres robisz, no to kusi. Jak widzisz, że tobie to idzie i generujesz wyniki, no to wydaje się, że jak dowalę jeszcze 1, 2 jednostki, to będzie jeszcze lepiej. No i człowiek myśli, że jest niezniszczalny, no ale niestety później jest zderzenie z rzeczywistością. No i właśnie tak wylądowałam. Już tam noga mnie bolała, ale mówię, no szkoda, no jak teraz nie pojadę na te mistrzostwa, no to nie wiadomo, czy za rok pojadę, nie wiadomo jakie życie. No życie, ja mam dużą pokorę i wiem, że się zmienia, różne sytuacje się dzieją, więc mówię, dobra, korzystam z okazji, płynę na fali, trudno, pobiegnę z tą nogą, która boli, będę myśleć nie? To będę myśleć i takie właśnie zdarzenie było z solo pro na Mistrzostwach Świata i to było koszmarne zdarzenie, nie? To było coś koszmarnego, to były pierwsze wymioty moje na zawodach, po burpeesach. To było... To nie jest dobra reklama tego sportu. Przepraszamy, Hyrox. Ale to jest prawda, nie? Ale to tak jest prawda, jest wiesz co, ja sporcie. myślę, że za dużo jest. Ja jestem ogólnie i zawsze mi bardzo zależało na tym, by być autentyczną i pokazywać rzeczy z różnych stron, zarówno te dobre, jak i ten backstage, tak? Ten, jak mój psycholog sportowy mówi, ten śmierdzący backstage, bo wiele osób tam siedzą, patrzą na te sukcesy, patrzą na te flagi, patrzą jakie to piękne, na te piękne rolki i myślą, że z nimi coś jest nie tak, bo im noga boli, bo są skontuzjowane, bo coś tam, bo coś poszło nie tak, bo mają gorszy dzień, a później jak gadasz z tymi ludźmi, oni na ciebie patrzą, mówią, dziękuję, że o tym mówisz. Dziękuję, że o tym mówisz, że się dzielisz tym, bo dzięki temu nie czuję się samotny, bo widzę, że też tak macie, nie?
I to jest takie, wow, dziękuję. I ja wiem, że ja tym ludziom daję ulgę i mam możliwość też pokazać, że po pierwsze nie róbcie błędów, które ja popełniłam, bo to jakby biorę to na klatę, że to były moje błędy. Ja się musiałam przede wszystkim uczyć się i uczyć się dalej pokory, cierpliwości, co nie jest moją mocną stroną jako ADHD-owca, tak? Ja nie jestem osobą cierpliwą i sport mnie tego uczy. Tak? Ten high rocks i ten bieganie całe cholerne, tak? To jest coś, co mnie tuż po macierzyństwie najbardziej uczy cierpliwości i pokory, nie? Więc chcę pokazywać to wszystko i chcę pokazywać, że też pomimo tego i wokół tego można to treningi ustalać tak, że dalej nie biegając, bo ja wbrew pozorom ostatni rok ja biegam naprawdę bardzo małe objętości tygodniowo, że dalej można progresować, że dalej można robić wyniki, i jeżeli nam na nich zależy, a jeżeli nie, to po prostu fajnie się bawić i że wcale nie trzeba biegać 5 razy w tygodniu i 100 kilometrów tygodniowo, Tak. żeby się rozwijać w tym sporcie na takim poziomie, jak nam zależy. Ale słuchaj, jeśli mówimy o treningach, bo mówisz, popełniłam klasyczne błędy, bo chciałam za dużo, robiłam za dużo. Mówisz też, że teraz mimo wszystko dużo nie biegasz, ale widzimy, obserwujemy, co się dzieje na Twoim Instagramie. I ja powiem osobiście, że Twoja objętość treningowa. Nie wiem, czy to tak tylko wygląda na Instagramie, bo wiem, że to internet przyjmie wszystko, ale mam wrażenie, że ty tych jednostek masz pełno i że ty cały czas trenujesz. To jak to Wiesz jest? co, był taki okres, gdzie trenowałam rzeczywiście trochę za dużo, bo współpracowałam z jedną z zawodniczek Elite 15 i ona troszeczkę to znaczy jestem wdzięczna jej za proces i drogę, którą przeszliśmy. Dużo rzeczy się nauczyłam, ale w chwili obecnej moim zdaniem dała troszeczkę mi za dużo w momencie sportowym, w którym jeszcze moje ciało na to nie było gotowe, bo rzeczywiście doszłam do przetrenowania, bo tych treningów rzeczywiście było tak, że trenowałam 6 razy w tygodniu, 2 razy dziennie, nie? Więc tych jednostek, 12 jednostek było treningowych dziennie i to było dużo za dużo. One oczywiście nie były takie wszystkie, wiesz jak to jest, my mamy mieszaną modalność, tak? I tutaj mamy zoncu, tutaj mamy mieszane treningi, tutaj mamy siłowe, no ale miałam te dni double threshold day, tak? Czyli dni 2 interwałowych, ciężkich jednostek. Miałam dni, w którym rano robiłam na przykład siłowe, a po południu szłam po pracy gabinetowej robić jeszcze na przykład jakiś mix modality, czy lżejsze, więc był taki okres, gdzie rzeczywiście tego było więcej, natomiast teraz wchodzę w 5. miesiąc współpracy z Marcinem, który tam zarządza P-Clubem i robi te testy wydolnościowe i zaczęłam z nim współpracę, odchodząc właśnie od tej zawodniczki z Elite i on mnie odgruzował bardzo, bo ja z nim zaczęłam pracować w październiku, to chyba było tuż po Gdańsku, bo trafiłam do niego zajechana i przetrenowana, nie? Już byłam w takim stanie, gdzie te wszystkie moje parametry, wiesz, i te testy już u niego wcześniej wydolnościowe robiłam i on jest taki człowiek, jest taki, wiesz, on dopóki nie zapytasz go, on nie będzie się wtrącał, ale tak mi mówił, że tak delikatnie sugerował, że ja bym to zrobił z tobą inaczej, bo widzę dużo takiej jakby śmieciowej objętości, która do niczego nie prowadzi, tylko generuje takie ogólne zmęczenie, centralne i tak dalej. Więc jakby tylko trenowanie dla zmęczenia, nie dla progresu, ale że inaczej bym to zrobił. Ja finalnie do niego przeszłam i on jakby łączy to wszystko ze mną. I on mnie bardzo odgruzował, bo ja w chwili obecnej mam tylko 1 czy 2 dni, gdzie te treningi, nie chyba 1, tylko 2 dni. Czyli 1 dzień mam wolny, 6 dni w tygodniu trenuję, z których 1 tylko jest dniem, gdzie jest 2 treningi i wręcz sama go proszę, że chcę więcej, a on mnie nie pozwala, nie? Więc może to tak wyglądać, że może tego jest dużo, ale w chwili obecnej, odkąd jestem z Marcinem, trenuję tak mądrze i tak wyważone jak nigdy chyba. Na pewno jak nigdy. W Hyroxie chciałabym powiedzieć jak nigdy w życiu, bo tak by można było to ująć, bo Marcin dzięki temu, że przeprowadza testy wydolnościowe, to bierze pod uwagę to, plus jest specjalistą od różnych moich takich typowo treningu, takiego też rehabilitacyjnego, prerehabilitacja, wzmacnianie tych słabych moich ogniw wszystkich, które mam gdzieś tam i trzeba wzmacniać tych dziur, więc jest w stanie złożyć wszystko, rozumie bardzo fizjologię,
Ale reklamę Marcin do Ciebie robi. Marcin nie przyjmuje nowych osób, nie ma miejsca. Ale musiałam trenera pochwalić, bo dobrze bardzo mi się z nim współpracuje i naprawdę bardzo dobrze mi odgruzował i ten trening, rzeczywiście mam takie 3 mocniejsze jednostki tygodniowo, ale ja jestem w stanie je zrobić. Tak, w sensie... Ale to nie są podwójne dni, w sensie To są nie podwójne no. dni, tak, bo wcześniej miałam tak, że miałam do zrobienia jednostkę intensywną, ale tak byłam zmęczona na przykład dniem poprzednim, że nie byłam w stanie tej jednostki intensywnej zrobić wystarczająco intensywnie, żeby w ogóle dodatkowy stres na organizmie spowodować, a następnie progres. Nie byłam w stanie między jednostkami się wyregenerować. No na super kompensację to tam nie było Nie było pewnie czasu po przestrzeni prostu, nie żadnej. było czasu i właśnie ta trenerka, ja jej to komunikowałam, żeby nie było, nie, że gdzieś tam nie radzę, że gdzieś tam mi się wydaje, że to już za dużo, że ale jakoś tam już tak troszeczkę poszło nam, że tak powiem, nie po drodze, może nie chcę, Rozumiem. po prostu gdzieś ta komunikacja się, nie było tego takiego słuchania się mnie i co komunikuję i co mówię, że nie pasuje, a ja też jestem taka, wiesz, no, że jak trener mi mówi zrobić, to ja zrobię, będę zdychać, ale zrobię, nie? Po prostu, to jest... Tak, wiem, są takie osoby, jest- też mamy z takimi osobami No. do czynienia i trzeba właśnie bardzo być czułym jako trener. Trzeba być ostrożnym, nie? Bo te osoby, cokolwiek będzie wpisane, nawet, wiesz, ja się czasem pomyliłam, bo mi się przeklikała No. ilość na przykład interwałów. Wszystko jest zrobione, nie? No. I to jest, Tak, taką więc czułość trzeba mieć tak, straszną. więc ja dokładnie teraz mam jeden trening, taki ten nasz High Rock Specific, który robimy z Kamą wspólny, no to on rzeczywiście długi i intensywny jest bardzo, bo to jest cały race pace. Jeden trening intensywny biegowy, tak, i jeden trening intensywniejszy, taki też mieszanej modalności, które robię sama, nie? Wcześniej w tym miejscu był albo ski też takie progowe, dłuższe interwały, więc jakby 3 jednostki rzeczywiście mocne są, takie strefa ta 4 progowa lub lekko ponadprogowo, a reszta to jest, wiesz, to jest easy, nie? To jest easy, to jest strefa 2, to jest strefa 1 czasami regeneracyjna, ale po prostu macham to długo. To są treningi rehabilitacja, bardziej prerehabilitacja, teraz prehab cały, trening siłowy. To są rzeczy, które mnie nie męczą, bo to są rzeczy, które... No, prehab wiesz jaki jest. Tak, to jest taka tak. praca u fundamentów nudna. Ona jest długa, ale nudna. To znaczy nudna i długa. Dużo czasu bardzo zajmuje. Małe obciążenie zewnętrzne. Ale to są małe no. obciążenie, układ nerwowy, wiesz, się nie męczę za bardzo. Treningi siłowe u mnie, siła akurat jest moją mocną stroną, więc u mnie jakby nie trzeba tego rozwijać, to jest na utrzymaniu, nie? Więc u mnie głównie ten cały czas silnik wytrzymałościowy idzie nacisk na to, żeby to budować, żeby te włókna mięśniowe gdzieś uczyć w tych nogach i w tym ciele, żeby po prostu troszeczkę mniej tego mleczanu produkować w tym biegu i lepiej nim zarządzać, nie? Więc jakby głównie cały czas i myślę, że jeszcze jest dobre 3, 4, 5 lat, żeby mocno będzie nad tym pracować, nie? Żeby tak przeprogramować to ciało troszeczkę mocniej jeszcze. Ale super, że to powiedziałaś i że to wybrzmiało, że w High Rocksie, żeby odnosić wyniki, wydaje mi się, że nie trzeba trenować dużo, nie? Że więcej Mądrze. nie zawsze znaczy lepiej. Dokładnie. Że to przeciążenie, zwłaszcza w tym sporcie, który wydaje mi się jest mieszany, ma bardzo dużo jednostek, które mocno przeciążają układ nerwowy i ten układ nerwowy I nie układ tyle ruchu. Tak, ale wiesz, no. układ ruchu ci się zregeneruje, ale czasem ten nerwowy to cię potrafi Jeszcze bardzo dłużej, długo no. trzymać i o przetrenowanie, takie prawdziwe przetrenowanie no. to jest łatwo. No tak, to znaczy jeżeli zaczynamy sugerować się topowymi zawodnikami, elitą, którzy rzeczywiście robią po 2-3 jednostki treningowe, przy tym mamy etat, dzieci, nie dosypiamy, no to jest łatwo, tak? Zdecydowanie. I tak, i wychodzenie z takiego prawdziwego przetrenowania jest bardzo trudne i trwa zazwyczaj miesiącami. Układ ruchu, czy szybko się zregeneruje, no to też zależy, jak bardzo zajechany jest, ale ogólnie no, to duża kumulacja jednak idzie też na te nogi, na te kolana, na te achillesy, no bo tutaj jak ktoś biega, to tylko biega, tak? Głównie robi może, jak biega mądrze, to robi jeszcze siłowy trening ukierunkowany dla biegaczy i jakiś tam prehab. Jak nie mądrze, to tylko biega, tak? Natomiast tutaj mamy dużo takich
rzeczy, które dodatkowo dochodzą do tego Achillesa, do tych piszczeli, do tych kolan, do tych pleców, bo mamy i siłowe elementy, i mamy treningi, które robimy mieszane na czas, na dużym zmęczeniu układu nerwowego, więc jakieś elementy, jeżeli ktoś wplata właśnie jeszcze z crossfitu, trastery i tak dalej na zmęczeniu, no to są rzeczy, które no, można się po prostu skontuzjować, zrobić sobie kuku. A jeżeli chodzi o te kolana i tak dalej, no to też skoki, tak, dodatkowo. Poza tym, że w biegu ciągle te wstrząsy, no to skaczemy na bok, robimy mnóstwo różnych skoków, żeby te burpee broad jumps przeżyć jakoś, nie? Tak. Pamysanie, tak, ciężkie, gdzie znowuż cały tam Achilles płaszkowaty i wszystko bardzo mocno pracuje, więc ta kumulacja obciążeń na dane struktury jest po prostu wyższa niż u kogoś, kto po prostu pójdzie sobie raz, 2 razy, czy nawet 3 razy w tygodniu pobiegać, nie? Tak. Dlatego tutaj trzeba, tak, więcej nie znaczy lepiej. Trzeba po prostu mądrze i odpowiednio pod swoje możliwości i cele i background, z którego się wychodzi, dostosować te treningi. Jeszcze a propos właśnie treningów, to też dużo osób mówi, że no ja mówię indywidualnie dostosować, tak, że zależy od backgroundu, czyli tak, czy wychodzisz z wytrzymałościówki, czy bardziej siłowych dyscyplin jak ja, że a ja przecież chcę tylko rekreacyjnie, tylko dla siebie. Ja mówię, no tak, po pierwsze, no my wszyscy na polskim, to znaczy my wszyscy robimy to tak naprawdę, nie zarabiamy na tym, No tak, tak. to zacznijmy od tego. 2, najczęściej zaoszczędzi się o wiele więcej pieniążków, jeżeli się zainwestuje po prostu w trenera, który się zna na tym, co robi i przygotuje nas z lepszym indywidualnym przygotowaniem niż chodzenie 5 razy w tygodniu na grupowe zajęcia, które no po prostu organizm nie pociągnie, bo te grupowe zajęcia, żeby nie były nudne, no to są programowane w taki sposób, żeby się działo, żeby był mieszana modalność, żeby była intensywność. Raczej nie znam zajęć, w których się przyjdzie i powie tobie ktoś, dobra, no to siadaj wiosłuj sobie w strefie 2 na wiośle, tak? Czy zrób sobie mieszane, tu 15 minut na wiośle, tu na ski i sobie rotuj przez godzinę. Nikt by nie przychodził na takie zajęcia, bo to jest nudne, ale to jest potrzebny trening. Nie? Tak, Ale tak. w każdym razie z trenerem pracując zaoszczędzi się, myślę, że wiele po prostu i czasu, i pieniążków na późniejszych potencjalnych problemach zdrowotnych i kontuzjach, ortopedach, bo to są już nie tanie. O ile się to uda, no nie, bo mówi się, że Hyrox nie jest tak bardzo kontuzyjny, ale wiemy, że tych przeciążeń Przeciążeniówki pojawiają tu się przeciążeniówki. przeciążenia. No nie takie ostre urazy typu zerwania czy coś, tylko właśnie przeciążeniówki, przeciążeniowe złamania, tendinopatie, tego typu sprawy. No ale wiemy, tendinopatia sama się borykam, potrafi 2 lata trwać, nie? Tak, To się przeciąga. Ale dobra, Julia, temat, o którym Ty gdzieś tutaj między słowami wspominasz i mówisz o tym też na swoim Instagramie, dzielisz się, bycie sportowcem i bycie osobą z ADHD. Jak to jest? W czym to pomaga, w czym to przeszkadza? No, sport przede wszystkim jest rodzajem dla mnie leku, prawda? ADHD można tak ująć, to znaczy mój psychiatra tak to ujął, tak to, żeby nie było, że nie ja, że ja coś wymyślam. Oczywiście no, nie jest to w takim pewnym znaczeniu słowa jakby leczenie, tak? Natomiast okres w życiu, w którym mnie najbardziej siekły objawy ADHD-owe rzeczywiście zaczęłam je czuć, to właśnie tuż po porodzie synka. I to był okres w życiu, w którym nie mogłam trenować lub nie mogłam trenować tak regularnie i nie miałam tej przestrzeni na podbijanie sobie tej dopaminy, noradrenaliny, którą mamy deficytową w ADHD, tak? I wtedy się zaczęły właśnie te przygody, depresja, stany lękowe. Od tego się tak naprawdę wszystko zaczęło i ja jak pierwszy raz trafiłam do gabinetu psychiatry, który się specjalizuje w ADHD, jak wchodziłam, to był akurat okres letni, on zobaczył po sylwetce, że trenuję i że gdzieś tam wysportowane ciało mówi, o, pani znalazła swój lek, że to jest pani jeden z takich rodzajów, gdzie pani instynktownie gdzieś szukała tego całe życie, więc ja po prostu nie chcę żyć inaczej, bo wiesz, to jest tak jakby część mnie i ja tam się czuję dobrze w ogóle, w wysiłku,
wiesz, no my szukamy jednak tej dopaminy. Po prostu to jest takie mniejsze zło. Ja mam nawet wytatuowane, że choose your heart, tak? Czyli no, nie będziemy tego przekładać na polski, ale bo nie przeklinać, ale no, wybierz swoje ciężko, bo mówi się troszeczkę inaczej. Natomiast wybierz swoje ciężko i tutaj głównie chodzi, że to jest albo, nie? I to jest takie wybranie najmniejszego zła tak naprawdę, bo wiemy, że osoby z ADHD są osobami, które o wiele częściej są uzależnione od czegoś, od narkotyków, od hazardu, od substancji, narkotyków, od przeróżnych rzeczy, bo szukają właśnie tej dopaminy, noradrenaliny, adrenaliny, tych nowości, tych bodźców i właśnie sport jest dla mnie tym, co mi to zapewnia. Mi on zapewnia tą nowość, tą adrenalinę, te emocje, on mi to wszystko daje i ja czuję się jak ryba w wodzie dzięki temu tam. I wiesz, i wtedy jestem w stanie sobie wrócić do swojego życia takiego bardziej rutynnego, naładowana tym wszystkim. No i dobra, okej, fajnie, za chwilę kolejny cel, wiesz, więc ten cel i te dążenie do tych celów, jakieś osiąganie sobie założonych tym obietnic, no to jest coś, co po prostu takie jakby można temperamentalnie powiedzieć, dla mnie potrzebne, żeby żyć w dobrostanie psychofizycznym. No tak i chyba Hyrox też to umożliwia, bo to nie jest tylko tak, że trenujesz, że masz sport w swoim życiu, tylko masz rywalizację i tak jak mówisz, są te To kolejne łączy cele. wszystko i jest nienudny tak jak trójbój, czy po prostu bieganie, czy po prostu kolarstwo, bo tam bym się nudziła. A tu dzięki temu, że to są modalności, dlatego użyłam określenia, że miałam wrażenie, że czekałam na takie hybrydowe, może nie tylko nawet Hyrox, bo myślę, że gdyby pojawiły się jakieś inne formuły w Polsce tego typu, bo wiemy, że to rośnie ta popularność, to też bym z ciekawości się sprawdziła. Chodzi o samą formułę, że to jest i wytrzymałość, i te elementy funkcjonalne, siłowe, dlatego mi ogólnie Hyrox, czy tam CrossFit i tak dalej, to wszystko bardzo tak temperamentalnie, ja czułam, że to jest coś dla mnie, tu tylko kwestia było dostosować to do własnych możliwości i logistycznych, czyli dostęp do sprzętu, sal, trenerów, no i potencjalnie układu ruchu, tak, bo jak już tutaj doszły jakiś tam kręgosłup, kręgoszczelina i tak dalej, no to już crossfit odpada totalnie, nie, bo wszystkie rwania, jakieś ciężkie ciągi, no tego nie mogę robić po prostu, nie. No tam też jednak te elementy I gimnastyczne. elementy gimnastyczne, no to po prostu już ze względu na swój kręgosłup w L5S1 po prostu tego już nie zrobię, nie ryzykując tym, że finalnie trzeba będzie robić operację po prostu. Nie? Powiedziałaś ciekawą rzecz, że te hybrydowe wysiłki, one do Ciebie temperamentem pasują i to nie tylko Hyrox, tylko są też inne. Patrzę na Twoją opaskę, którą masz na głowie i wiemy, że Twój sponsor, ambasadorką jesteś Adidasa, ma swoją też dyscyplinę, bieg, wyścig fitness. Czy wiesz, że Adidas ma pojawić się z Ataxem? Dobrze Tak, mówię? Atax? ATHX Games. Tak. Takich tajemnic nie wiem, a nie znam, czy się pojawi, czy nie. Bardzo mam nadzieję, że tak. Bardzo mam nadzieję, że to przyjdzie również do Polski, bo myślę, że tak samo jak Hyrox dobrze się przyjął w Polsce, tak samo te gamesy też się dobrze przyjmą, głównie ze względu na to, że to jest też taka prawdziwa hybrydowa dyscyplina, bo tam jest podzielona na 3 części, że mamy część typowo siłową, mamy część endurance i mamy część właśnie taką metconów i to jest super formuła i chętnie się w nią też zabawię, kiedy z niej martwe ciągi wywalą, bo na razie niestety ze względu na martwe ciągi w tej dyscyplinie to nie mogę po prostu, nawet próbowałam się szykować, już na razie odpuszczam w tym roku na pewno, ale już nie jest to tajemnica, ale no miałam cel wystartować i sama i z Kamilą w dublach na Gamesach, natomiast wyjechałam specjalnie do trenera, żebyśmy próbowali pod ten mój kręgosłup i kręgoszczeliny znaleźć taki sposób robienia martwych ciągów, które nie będą mi zaostrzać dolegliwości bólowych, bo niestety martwy ciąg, zarówno klasyczny, jak i sumo, to jest jedyne ćwiczenie, którego przy moim rodzaju kręgozmyku nie mogę robić. Miałam 3-krotne podejście i za każdym razem to się kończyło bardzo mocnym zaognieniem problemów.
Jeden raz skończy się tym, że 3 dni nie chodzić, ani wyprostować nóg, nic po prostu. O nie, nie to, mogłam to nie ma unieść. co ryzykować. Tak, i to był, no to jest takie, wiesz, trochę bolesne dla moich ambicji, bo kiedyś naprawdę te martwe ciągi to były jedne z moich mocniejszych konkurencji, nie? Bardzo silna byłam w ciągi, natomiast teraz 40-60 kg potrafi zgnieść plecy, zaostrzyć objawy i po ostatnim próbie podejścia do tych ciągów, to 3 tygodnie znowu miałam zaostrzenie, znowu bolało, gdzie już długo nie bolało, nic nie dokuczało i z trenerem stwierdziliśmy, że o nie ryzykujmy całą resztą, bo jak mogę robić wszystko poza tym, A jest co robić poza a jest tym? co robić poza tym, to na razie odpuszczamy. Nie ryzykujemy, natomiast no, z tego co wiem, to oni zmieniają troszeczkę te formuły. Tak, właśnie I chciałam... liczę na to, że w nowym roku po prostu te martwe ciągi wywalą, nie wiem, wrzucą jakieś wyciskanie na klatę. No, właśnie nie wiem jak to jest, ja obserwowałam, że Graba, pozdrawiamy Arka, że pozdrawiam. Graba, który też współpracuje z Adidasem, pojechał chyba do Londynu i tam był Tak. na tym starcie i właśnie zastanawiałam się po pierwsze, czy wejdzie do Polski, po drugie, czy to jest stała formuła, ale rozumiem, że nie jest stała i gdzieś te Gadałam ciągi mogą wylecieć. Z Miłoszem rozmawiałam, pozdrawiam też Miłosza, który też współpracuje z Adidasem, to on mówił, że podobno zmieniają i podobno mają zmienić. No, zobaczymy. Okej, dobra. Zobaczymy. Wtedy chętnie. Tylko czekam, aż nie będzie tych W martwych ciągów. teamie Adidas zapraszamy do Polski. Hyrox jest w naszym sercu, ale mamy otwartość na inne dyscypliny hybrydowe jak najbardziej. Myślę, że dużo osób tam też się odnajdzie, nie? Tak. Myślę, że po tym Hyroxie no, ten transfer i poszukiwanie, no tutaj o wiele łatwiej każdy inny nie wiem, każda firma hybrydowa, tak to można nazwać, no bo to jeszcze ciężko nazwać każdą z nich sportem, ma otwarte już wyważone drzwi. No nie, Hyrox to zrobił i zrobił to bardzo dobrze. No, to zdecydowanie potrafię w tym. Tak. Julia, cały czas nie dochodzimy do jednego tematu, który, nie ukrywam, ma być korem tego odcinka, bo tutaj mówimy trenowanie, tutaj wiesz, rehabilitacja, że te rzeczy są ważne, ale powiedziałaś, tak już o tym wspomniałaś, regeneracja jest ważna w życiu zawodnika hybrydowego, a wśród tej regeneracji, no, twoje poletko, czyli żywienie. Sen i żywienie. Tak. Na dobrą sprawę. Najważniejsze obszary tego wszystkiego. Powiedz mi, jak w ogóle na co dzień wygląda twoja praca i jak ona się łączy z Hyroxem, jeśli mówimy o tym całym polu dietetycznym? To znaczy do niedawna ona w ogóle w żaden sposób z Hyroxem się nie łączyła, bo tak naprawdę jakby Hyrox jest wciąż, choć mocno się rozwija, to dopiero rośnie na popularności i dopiero teraz ludzie startujący zaczynają rozumieć, że fajnie by było popracować z dietetykiem, bo jednak może to żywienie jest ważniejsze niż mi się wydaje, zarówno w przygotowaniach, jak i później w dzień startu, czy ileś dni poprzedzający start. Dużo osób gdzieś tam, które nie do końca wykształcone tak mocno w temacie podejmują głosy, influencerzy robią jakieś tam wpisy co do żywienia czy coś nie do końca, które są zgodne z tym, jak takimi stanowiskami jakichś towarzystw sportowych, międzynarodowych, więc jest też takie zamieszanie, też się robi to, jak w końcu jeść, co jest ważne, czy jest jakaś taka idealna sylwetka pod Hyrox i w ogóle, czy docinać, czy nie docinać, to jak w końcu wyglądać, nie? No, ja zawsze mówię, przede wszystkim to nie jest wybieg modowy, więc tutaj nie patrzymy na to, czy ktoś ma 15, czy 17, czy 18% tkanki tłuszczowej, tak? I jeżeli chodzi o taką moją pracę codzienną, to tak naprawdę dopiero teraz zaczynają coraz więcej zawodników Hyroxa do mnie docierać na konsultacje. Jak ja to mówię, takie, ja nie prowadzę treningowo, żeby nie było nikogo, ja na to, choć mam uprawnienia, bo w trakcie studiów dietetycznych jeszcze porobiłam mnóstwo trenerskich uprawnień, ale tym się nie zajmuję, bo na razie przynajmniej nie mam na to przestrzeni czasowej ani ochoty.
Natomiast jak najbardziej opiekuję zawodników, sportowców różnych, nie tylko hyroxowych, od strony dietetyki sportowej, klinicznej, medycyny stylu życia funkcjonalnej, czyli jakby tutaj mówimy o tym, że patrzymy na badania, tak, patrzymy jakie są niedobory. Jeżeli są niedobory, je odbudowujemy, żywienie dostosowujemy, tak, odpowiednio do danej osoby. No i co to znaczy odpowiednio? To oznacza, że to zależy znowuż indywidualnie, dlatego że choć możemy wygenerować jakieś pewne takie ogólne zalecenie dla wszystkich, dla całości społeczeństwa, tak pewne kwestie jednak będą się różnić, bo tak jak z Tobą chwilę przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać, rozmawiałyśmy o tym, że no, mamy żywienie niesportowe, mamy żywienie kliniczne. Czyli tutaj zajmowanie się różnymi chorobami, wspomaganiem leczenia tych chorób, czy ich kontrola za pomocą odpowiednio dobranego żywienia. Ale zawodnik może być też osobą chorującą, więc często musimy łączyć te elementy wiedzy o dietetyce sportowej z dietetyką kliniczną i opiekować to jakby razem. No i możemy mieć zawodnika, który ma przykładowo chorobę zapalną jelit, tak, która jest pod opieką lekarza, farmakoterapii, ale dodatkowo żywieniowo to wspieramy, a jeszcze przy tym wszystkim musimy go jeszcze popatrzeć, jak to paliwo mu dostarczyć pod wysiłek, tak, jak go zasuplementować, żeby te jelita troszeczkę mniej dostawały niż normalnie przy intensywnych wysiłkach, no bo no, jelita niestety czują ten wysiłek. Tak. Tak? Wiemy, że w trakcie intensywnego wysiłku, długotrwałego wysiłku krew nam od tych jelit odpływa, tak? Że jest przejściowe zwiększenie bariery, rozszczelnienie bariery jelitowej i tak dalej, więc jakby wiemy, że ta mikrobiota się zmienia. Ogólnie u osób trenujących rekreacyjnie ta mikrobiota zmienia się na plus, natomiast kiedy ten wysiłek zaczyna się robić za dużo, za ciężko, brak regeneracji, jeszcze nieodpowiednie jakieś nawyki żywieniowe, no to już tworzy się takie środowisko, taka sieczka mikrobiotyczna, tak, jelitowa, gdzie większość zawodników ma problemy jelitowe, tak, mają albo biegunki, albo zaparcie, albo SIBO, albo zespół jelita drażliwego i to trzeba zaopiekować, nie? Mają niedobory różnego rodzaju, tak, tutaj no, najczęściej u kobiet niedobory żelaza. Często w naszym kraju i na świecie ogólnie no, szczyt zawodników i to najlepszych zawodników w Hyroxie, no to jest jednak wiek 30-40. I to są kobiety często po porodach, po karmieniach, tak, piersią przez długi okres czasu, które dawno się nie badały, więc utraciły na przykład te zasoby żelaza, nigdy nie odbudowały tak po ciąży, na przykład ciąża była 3 lata temu, więc ja opiekuję się takimi rzeczami, czyli zgranie tych zaleceń żywieniowych, timingu okołotreningowego właśnie, o którym w swoim e-bookie pisałam, razem z tą klinicystyką, jeżeli ona jest potrzebna. Więc jak ktoś przychodzi do mnie na konsultację, to dostaje po pierwsze kwestionariusze do wypełnienia, ogólny i zdrowotny, gdzie opisuje całą swoją historię, wszystko co mu dolega, załącza swoje wyniki badań. Jeżeli nie miał nigdy żadnych robionych, to proszę chociażby jakiś podstawowy zrobić do wstępnej konsultacji i później przychodzi taki człowiek z tym wszystkim, ja przygotowuję się do konsultacji, odczytuję te kwestionariusze i później w trakcie już sobie siadamy i to wszystko omawiamy, tak? Czyli ja biorę pod uwagę Twoje cele, ja widzę to i to, zaopiekować trzeba to i to, zaczynamy na przykład od tych rzeczy najważniejszych i widzimy się za jakiś czas na kontroli, zobaczymy jak to wszystko będzie śmigało, tak? Jakieś kontrolne badanie zrobić, czy czasami gdzieś tam poszerzyć diagnostykę, czy czasami muszę wysłać do lekarza, bo współpracuję z lekarzami, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli widzę, że człowiek albo ma, że podejrzewam coś, że trzeba dla człowieka postawić jakąś diagnozę, czy poszerzyć dalszą diagnostykę, czy wprowadzić farmakoterapię, to mam takich lekarzy, specjalistów, których z różnych dziedzin, którym ufam i gdzieś tam daję namiar, mówię, że pójdź, skonsultuj temat, bo to już jest poza zakresem moich kompetencji, ja nie diagnozuję, ja nie leczę, ja zaopiekuję żywienie, zaopiekuję suplementację, naprawdę wiele rzeczy jestem w stanie zrobić, ale no jakby tam farmakoterapia czy diagnozowanie jest poza zakresem moich kompetencji i tutaj często to taka współpraca jest jeszcze z właśnie lekarzem, jeżeli jest potrzeba. No znowuż tarczyca, niedoczynność, no to jest mnóstwo chorób mnóstwo cywilizacyjnych, tak, które się teraz kobiety z pojawiają. endometriozą, tak, z jakimiś żylakami miednicy mniejszej, zaburzeniami miesiączkowania, PCOS, insulinooporność.
My w sporcie z kolei mamy masowo hipoglikemię reaktywną, kobiety niedożywione dosłownie, energetycznie. Jest robić. Jest robić i to wszystko do mnie, nie? Do mnie i do moich kolegów i koleżanek po fachu. Ale Julia, dzisiaj wiesz, umawiamy się, że dalsza część rozmowy będzie dotyczyć takiej zwykłej populacji, że tak powiem, bez Dobrze. tych różnych chorób klinicznych, bo tego jakby tych odosobnionych przypadków każdego nie będziemy omawiać, ale jak sobie tak generalnie rozmawiamy o zawodnikach, zawodniczkach z Hyroxa, to porównując do innych sportów wytrzymałościowych, no bo jednak Hyrox jest sportem wytrzymałościowym, na co my w tym Hyroxie powinniśmy zwracać uwagę, jeśli chodzi o żywienie? Czego pilnować? Na co wiesz, gdzieś tam przyłożyć bardziej oko? Myślę, że będzie zależeć oczywiście od tego, jak często, jak dużo i jak intensywnie trenuje osoba, to jakby przede wszystkim. I jaki styl życia poza treningiem prowadzi, bo wiesz, bo ktoś pracuje w kopalni fizycznie i idzie jeszcze na te treningi, albo na budownictwie, albo w jakiejś innej, albo mamy dziewczynę kelnerkę, która cały czas zapiernicza na nogach i później jeszcze idzie, robi trening, a ktoś po prostu przychodzi i siada i przy komputerku cały dzień spędza czas. Więc tutaj te potrzeby organizmu energetyczne przede wszystkim będą się różnić, więc jakby no i tutaj od tego wychodzimy, jakie mamy potrzeby energetyczne, ale w tych potrzebach energetycznych dla osoby trenującej hybrydowo jest szczególnie ważne jakby węglowodany, nie? I to jest coś, co masowo wszyscy nie dojadają, boją się, bo co niektóre osoby robią po prostu zły fame dla węgli. Wiele osób się boi tych węgli, boi się ulać i cokolwiek, to ja zawsze tak mówię, tak. Tyjemy od nadwyżki energetycznej. Wszystko jedno, z czego ją zrobisz. Nadwyżka będzie powodować, że tyjesz, niedobór energetyczny, że wchudniesz. Tak? Jeżeli chodzi o model żywienia, no to ja zawsze uważam, że to znaczy tak, powinniśmy wyjść od najmniejszych restrykcji, tak? No bo jakby restrykcje różnego rodzaju, jakieś niepotrzebne eliminacje, bo nie wiem, ktoś coś napisał i ja stwierdziłam, że to dla mnie, czy stwierdziłam, że to jest dla mnie dobre w jakikolwiek sposób, bez konsultowania tego z kimś, kto w ogóle się na tym zna, no zwiększa ryzyko innych problemów, niepotrzebnych niedoborów i tak dalej, więc myślę, z takiej wyjście z normalnej węglowodanowej, zbilansowanej diety typu śródziemnomorska, Mind, Dash, to jest jakby normalny, zdrowy model żywieniowy, który wiesz, który jest takim fundamentem, od którego śmiało można wyjść, a resztę po prostu węglowodanów, które celujemy w skali dnia, dozujemy odpowiednio do tego, co powiedziałam, że zależy ile trenujemy, jak często, jak dużo i jaki styl życia prowadzimy pozatreningowo, no bo to będzie wpływać po prostu na sumę energii, której potrzebujemy i odpowiednio jak potrzebujemy więcej energii, bo więcej się ruszamy, to więcej tych węgli dokładamy. Jak potrzebujemy mniej, to troszeczkę mniej, bo białko i tłuszcze w tych modelach żywieniowych, one zostają prawie że w ogóle bez zmian, one zostają stałe, tak? Czyli powiedzmy taki gram tłuszczu na kilogram masy ciała, to jest totalnie bezpieczna ilość, 1,8, 2,2 gramy białka. Mówi się w tych oficjalnych wszystkich zaleceniach na masę ciała ogólnie, ale no tutaj też trzeba brać pod uwagę, czy mamy nadwagę i otyłość, czy mamy prawidłowy skład ciała, bo jak mamy prawidłowy skład ciała, to możemy liczyć na masę ciała, ale jak ktoś ma nadwagę, no to no nie myślę, że jak ktoś ma 20 kg nadwagi, to warto wtedy liczyć na całkowitą, tylko wtedy troszeczkę obniżam na docelową, tak? Na docelową albo na beztłuszczową, no ogólnie na docelową, tak? Na taką prawidłową to spożycie. Tam jak ktoś jest na deficycie energetycznym, można co nieco to białko podwyższyć, powiedzmy do 2,5, nawet niektórzy robią do 3, ale moim zdaniem to jest zabieranie sobie puli energii, którą można poświęcić na węglowodany, które akurat w tym sporcie o mieszanej modalności mają tutaj szczególną rolę i ja sama się łapię na tym, że przez cały dzień potrafię, na przykład jak decyduję o swojej kolacji, to tak wchodzę i sobie sprawdzam mniej więcej, ile już zjadłam białka, tłuszczy, węgli i zazwyczaj na kolację mi zostają same węgle niezaopiekowane. W sensie, że zjadłam już wystarczająco białka, zjadłam wystarczająco tłuszczy lub nawet za dużo, a węgli dalej nie dojadłam, nie? Gdzie mam tą wiedzę, tą świadomość i tak jest problem, żeby to dobić do odpowiednich wartości, których potrzebuję. Więc to jest najbardziej taki, że ludzie się boją tych węgli, jedzą ich za mało.
nie daj Boże, jeszcze próbują diet niskowęglowodanowych, jakichś ketogenicznych. I żeby nie było, tak, wiem, że są takie osoby, które promują diety niskowęglowodanowe i ketogeniczne, nawet w sporcie i nawet wrzucają takie info z wyścigów, że patrz, jestem na low carbie i dałam radę. Spoko, tak, oczywiście, jakby to nie chodzi o to, że nie dasz rady. Dasz radę, bo my, ludzie i nasz organizm jest niesamowicie adaptacyjny. My naprawdę potrafimy w różnych warunkach przetrwać i ja mówię, że nawet na co byś dał radę, tak? To nie chodzi o to, że nie dasz. Chodzi o to, jakim kosztem, z jakim samopoczuciem i z jakim czasem. Tak, tak, jaki performance I z jakim tego performance, po tak? prostu Więc wyjdzie. No. pytanie, po co sobie to utrudniać? Czy to nie jest wystarczająco ciężko i bez tego? No, to jest ciężko, ale odnośnie tych węgli, powiem Ci, czytałam Twojego e-booka, tego najnowszego i tak sobie myślałam, Julię to chyba trzeba zapowiedzieć, że to jest po prostu pierwsza promotorka węgli w Polsce, no nie? Walczysz o te tak, węglowodany. Ale właśnie, to powiedz tak w skrócie, bo wiem, że możesz pewnie cały elaborat na ten temat powiedzieć, czemu te węgle są ważne, dlaczego węgle? To jest najszybsze i najprostsze źródło energii do produkcji w ogóle właśnie ATP, źródło energii. Po prostu, żeby cisnąć na takich intensywnościach, na takich objętościach. My w wysiłku hybrydowym, siłowo-wytrzymałościowym w większości pracujemy na systemach glikolitycznych, czyli tych, które zależą od dostępności glukozy i glikogenu skumulowanego, więc jakby w naszych tkankach, tak? Więc jakby tutaj możesz oczywiście korzystać z kwasów tłuszczowych i na przykład jeżeli robimy jakiś lekki bieg, to nigdy nie jest tak, że nasz organizm korzysta tylko i wyłącznie z węglowodanów i jakby pozyskiwania energii z glukozy lub tylko z kwasów tłuszczowych. To jest tak, że to po prostu się w którymś momencie przecina i że im niższa intensywność, zazwyczaj w sumie jak tako siedzimy, to najwięcej tych kwasów tłuszczowych będziemy spalać. Tak jak siedzimy, jak śpimy, między posiłkami i tak dalej. Natomiast w momencie, w którym rozpoczynamy wzmożony wysiłek fizyczny, to w miarę wzrostu tego i tej intensywności rośnie po prostu udział pozyskiwania energii właśnie z tej glukozy i ona nam jest po prostu potrzebna. Czy ten glikogen w postaci skumulowany właśnie w mięśniach w trakcie wysiłku, który zużywamy na te wszystkie sanie, wykroki i tak dalej, czy po prostu bieżąca glukoza na poziomie krwi, taka dostępność wysoka glukozy, żeby właśnie nie doświadczyć na przykład hipoglikemii wysiłkowej, tak? My po prostu potrzebujemy tego, bo jakby pozyskania tej ilości energii z kwasów tłuszczowych to jest bardzo długi proces i jest mniej efektywny po prostu w tym obszarze. To jest dla organizmu o wiele cięższe kroki do podjęcia. Oczywiście jest tak, że jak mamy jakiś organizm zaadoptowany bardziej, bo są te takie możliwości, jeżeli jesteśmy długo na diecie ketogenicznej czy low carb, organizm znowuż jest mądry, on się adaptuje i on się adaptuje w taki sposób, że oszczędza tą glukozę i chętnie korzysta z tych kwasów tłuszczowych. Natomiast tak jak w e-booku opisałam, przeanalizowałam wszystkie najbardziej aktualne, dobrej jakości badania naukowe, metaanalizy i tak dalej, bo no specjalnie ja zawsze mam też taki umysł, że wiesz, ja szukam zaprzeczenia swojej obecnej opinii, bo jakby tu w nauce nie chodzi o to, żeby mieć opinię, tylko mieć fakty, tak? Fakty, które mamy. Później gdzieś tam oczywiście nasza praktyka, własne doświadczenie i opinie, ale fakty są jakie są i wiemy, że na pewno w sporcie wytrzymałościowo-siłowym dieta niskowęglowodanowa, nawet w sytuacji, w której jesteśmy super zdolnie zaadaptowani, nie daje żadnej przewagi, a nawet szkodzi, tak? Szczególnie jeżeli ktoś rzeczywiście idzie nie na zasadzie wystartować raz w roku for fun, a gdzieś tam no jednak ściga się częściej, trenuje częściej, intensywniej, o wiele lepiej się regenerujemy, tak? Kiedy dostarczamy odpowiednią ilość węglowodanów, o wiele szybciej regeneruje się nasz układ nerwowy. Wiemy, że performance dnia następnego jest o wiele lepszy, jeżeli dostarczymy w odpowiednim czasie po treningu te węglowodany, niż kiedy opóźnimy ich dostarczenie, nawet jeżeli odbudowa glikogenu będzie identyczna w mięśniach. Więc wiemy, że korzyści jest jakby bardzo dużo. Poza tym u kobiet taka niska dostępność energii z węglowodanów także zwiększa ryzyko zaburzeń miesiączkowania w sporcie. Wiemy, że
jeżeli mamy kobiety na dietach niskowęglowodanowych, a dietach normowęglowodanowych na przykład, które są w sporcie, to tutaj to ryzyko zaburzeń miesiączkowania, zaniku miesiączki, jednak przy niskiej dostępności węglowodanów, szczególnie w takich wysiłkach, jak u nas jest w Heroksie, czy w crossficie, czy w innych hybrydowych dyscyplinach, jest po prostu wyższe, tak? Więc utrata miesiączki, nieregularne cykle bardzo mocno i tak dalej, nie? Więc jakby to... Więc węglowodany, ale także z tymi węglowodanami właśnie to jest inny obszar całego mojego e-booku o dostępności energii, tak? Czyli żeby odpowiednią ilość kalorii dostarczać na każdy kilogram masy ciała, plus dodając do tego kalorie aktywne. To jest jakby ten drugi obszar. Ale tutaj już odeślemy do Twojego e-booka, tak, wiesz, nie tak, zdradzajmy wszystkiego, co jest w e-booku. Jedzenie, które niszczy Twoje wyniki, to jest najnowszy e-book Julii. Jeśli będziecie zainteresowani, zapraszam. To Julia odeślę, bo węgle to jest raz i myślę, że zrobiłaś świetną reklamę węglowodanów, ale temat, który... Znaczy wiesz, ja też nie chcę, żeby było tak, że ja wiesz, mówię, że inne modele żywieniowe są złe i w ogóle... Ja walczę tylko z mitami, nie? Na zasadzie ja nie chcę, żeby były mity typu, że przypisywanie jakimkolwiek modelom żywieniowym tego, czego one nie robią. Czyli jak niektórzy mówią, że jak będziesz na low carb, tak, to da Ci jakąś przewagę, bo masz stabilniejszą glukozę. No nie w Heroksie, nie? No to po prostu to nie jest prawda. Więc ja walczę z nieprawdami, z mitami, i z tymi węglowodanami, tak jak powiedziałam, co to znaczy optymalna ilość? No, wiesz, dla mnie optymalna ilość może być 400-500 gram, a dla kogoś 250. No to jest, zresztą właśnie w e-booku napisałam tam od do, wszystko w tabelkach, wszystkie odnośniki też do badań naukowych, to wszystko porobiłam, więc... To zależy właśnie od ilości treningów. Inaczej, inna ilość będzie osoby, które trenują raz dziennie, a inna, kiedy trenuje 2 razy dziennie, inna, kiedy właśnie tutaj jeszcze w hybrydowych dyscyplinach jest tak, że każdy nasz dzień treningowy jest inny. Tak, bo w jednym dniu mamy siłowy trening. Siłowy trening wbrew pozorom nie generuje dużych wydatków energetycznych. Rzeczywiście, gdyby ktoś trenował tylko siłowo, to mógłby być sobie na jakiejś diecie low carb i tylko przed i po treningu wrzucić te węglowodany, to się nazywa taki carb target. Może być, przejdzie, nie? Jeżeli trenujemy po prostu siłowo, dla siebie, rekreacyjnie. Natomiast kiedy jednak wiemy, że wieczorem robimy intensywną jednostkę treningową, w której po prostu wchodzimy na 4., 5. strefę tętna, tam nie ma korzystania z kwasów tłuszczowych. Ja zawsze mówię ludziom, idźcie, zróbcie sobie badania wydolnościowe i zobaczcie, w którym momencie utlenianie z kwasów tłuszczowych spada do zera, korzystania z kwasów tłuszczowych jako źródła energii po prostu leci na łeb, na łopatki. To w testach wydolnościowych właśnie widać. I u niektórych to się zaczyna już na tętnie 120. Jeżeli rzeczywiście, no to zależy oczywiście też od osoby, od włókien mięśniowych, od wytrenowania. Wiemy, że te osoby tacy typowo z tych sportów takich wytrzymałościowych, z triatlonu, z kolarstwa, typowi długodystansowi biegacze, one mają troszeczkę wyższe to utlenianie kwasów tłuszczowych, troszeczkę dłużej niż osoby mniej wytrenowane, ale tutaj jakby to też trenowalne jest, to można wytrenować, ale na testach wydolnościowych to idealnie widać, że w którymś momencie po prostu zero. Idzie sama czysta glukoza. No i organizm musi skądś tą glukozę mieć. No tak. I to jest tak, tutaj jest argument ludzi, że organizm sobie wytworzy glukozę. No tak, w procesie glikogenezy jakby organizm może wytworzyć sobie glukozę, tak, z białek i tak dalej. Natomiast znowuż to jest proces dłuższy, bardziej skomplikowany i ma swoje koszta. No właśnie, tak? on jest chyba po prostu bardziej kosztowny niż Bardziej jak to kosztowny, wszystko tak? idzie... Więc prościej wziąć żel, dostarczyć sobie mieć wysoką dostępność glukozy na poziomie krwi, tak? Mieć odbudowane zasoby glikogenu i jazdunia, nie? To jest nasze główne paliwo. Czyli co, jemy żele w trakcie Hyroxa, w trakcie treningów? W trakcie Hyroxia, przede wszystkim zaczynamy od tego, by jeść je w trakcie treningów, żeby wytrenować jelito do przyjmowania tego czegoś, bo jak jest niewytrenowane, to dobrze wiemy, czym to się kończy, wymiotami, biegunkami, bólami brzuchu. Nic przyjemnego, więc trzeba wszystko najpierw przetestować w treningu, ale tak, jak najbardziej, no, żele czy napoje z węglowodanami, no
To jest jakby absolutna podstawa wysiłku, jakim jest Hyrox, tak? Ale takie, bo wiesz, mówi się, że tak średnio 1,5 godziny zajmuje ten wysiłek hyroxowy. Takim przeciętnym osobom to na te 1,5 godziny jak się zabezpieczyć, wiesz, ile żeli, co zjeść zaraz przed, jak to wygląda? No też to będzie zależeć głównie od tego, z czym wchodzi osoba w ten dzień i w ten wyścig. Czy ta osoba wpadła na niezbyt genialny pomysł przed zawodami prowadzić jakąś redukcję i była w deficycie energetycznym, czy była zgodnie z tym, co pisze w e-booku, na optymalnej dostępności energii, więc na co dzień dobrze odżywiona i dożywiona, to wtedy te strategie będą się różnić, bo osoba, która wychodzi z redukcji, potrzebuje dłuższego okresu czasu, żeby ją troszeczkę przed tymi wyścigami dożywić. Natomiast osoba, która tak jak ja na co dzień przebywa w optymalnej dostępności energii, to nie musi nawet robić specjalnych protokołów ładowania. Wystarczy, że w okresie taperingu czy deloadu po prostu będzie jadła jak w normalne dni treningowe, dostarczała dalej optymalną ilość węglowodanów, nie ucinała sobie specjalnie jakoś mocno energii, ale też nie robiła jakiegoś takiego chamskiego ładowania typu 10, 11, 12 gram węgli na kilogram masy ciała, bo inaczej skończy z dużym stopniem takiej ociężałości w dniu wyścigu. Ja kiedyś na sobie przetestowałam wszystkie opcje i powiem Ci, i 3-dniowe było ładowanie, i było 2-dniowe. Ogólnie różne opcje miałam, to te 3-dniowe to był koszmar. To był koszmar, przyszłam na wyścig taka, wiesz, tylko czułam się aż taka nie było to przyjemne, nie? Totalnie czułam się ciężka bardzo. Ja tak nie jestem lekka, więc jak jeszcze naładowałam się tak pod korek, to dramat był. Bardzo mi się ciężko to biegło. Więc u mnie na przykład, mogę powiedzieć, jak to wygląda u mnie, bo u różnych osób, zazwyczaj wiesz, dla kogoś to będzie 6 gram węgli na kilogram masy ciała, dla kogoś 7-8, ogólnie stanowiska sportowe mówią 8-10, ale myślę, że takie 7 do 9, w zależności od tego, czy jest to mężczyzna, czy kobieta, gram na kilogram masy ciała, te powiedzmy takie na pewno dzień, 2 wcześniej, albo najlepiej na co dzień. Tak? No u mnie na co dzień jest, zaraz, żeby Tobie nie skłamać, w dni, kiedy lżej trenuję, to 6 gram węgli na kilogram masy ciała. Kiedy to są treningi typu albo siłowe, albo na przykład jak mam taki dzień, że rano siłowe, a wieczorem jakieś tam lekkie ski, czy row, czy bieg, no to są takie bardziej 6-7. Natomiast w dni, w które wchodzi bardzo intensywny, jakiś Hyrox specific, ciężki, długi jeszcze do tego wszystkiego, tak, albo interwałowe długie biegi, albo właśnie jak były te double threshold day, no to 9-10 gram węgli na kilogram masy ciała w takie dni wchodziły jak nic. Natomiast osoby, które wychodzą ze sportów sylwetkowych, takiego trenowania na siłowni, zazwyczaj jedzą takie 3-4 gramy. Tak, Trochę mało. Mam takie zawodniczki, które przychodzą i jedzą tam po 150 gram węgli dziennie na przykład. Mniej niż 200, ogólnie mniej niż 200, nawet dla kobiety, która waży 50-55 kg, to nadal jest za mało w tym sporcie konkretnym. Tak? No ale właśnie, mówimy o takich, że tak powiem, nie osobach, które są na redukcji, nie sporty sylwetkowe, tylko taki przeciętny... Optymalnie, myślę między 7 a 9, takie jak, jeżeli nie redukowaliśmy wcześniej i mamy optymalną dostępność energii, to zazwyczaj tyle wychodzi, że te 7-9 gram węgli na kilogram masy ciała, czy tam między 6 a 10, w zależności od po prostu tego gabarytów, tak, no bo u facetów to inaczej wyjdzie, a inaczej u kobiety drobniutkiej, nie? No. Ale powiedzmy nie mniej niż 6 na pewno, do maksymalnie 10, tak, w zależności od tych wszystkich rzeczy. Co powinno być źródłem tych węgli? Bo widzimy bułę z dżemem, widzimy naleśniki, ale widzimy też delicje, żelki i mnóstwo słodyczy. Ale Ty mówisz konkretnie tylko przed zawodami, Przed zawodami, bo widać często jak, choćby teraz przed Warszawą, bo nagrywamy odcinek zaraz po Hyroxie w Warszawie, widać było jak ludzie wstawiają, ładowanie węglowodanami, w końcu mogę zjeść sobie delicje, słodycze. Ogólnie takie rzeczy to można i na co dzień wokół treningu sobie bez problemu wrzucać. Zasada jest bardzo prosta, tak samo jak w codziennym trenowaniu, im bliżej treningu, tym wyższy stopień przetworzenia
tak, wyższy stopień przetworzenia, a nie pełnoziarniste i tak dalej rzeczy. Ogólnie chodzi o to, żeby mniej błonnika było przed wysiłkiem intensywnym, bo po prostu będzie obciążać nasz przewód pokarmowy i no, skończy się niestrawnością, kolkami, żygami i wszystkim. Po prostu musi być mało błonnika i energia, która nam jest potrzebna po prostu na ten wyścig, więc tak, zazwyczaj to są rzeczy typu, teraz też osobiście jadam naleśniki z dżemem, bułka z dżemem. Ogólnie im bliżej wyścigu, tym mniej błonnika, tym więcej cukru takiego prostego, rozumianego jako lepiej w tych sytuacjach rzeczywiście postawić na dżem niż na owoce, tak, różnego rodzaju. I to jest ten wyjątek z reguły między dietetyką kliniczną a sportową, że tutaj wokół tego wysiłku rzeczywiście chcemy cukry proste, tak, chcemy cukry proste z napoju z węglowodanami, chcemy cukry proste właśnie z takiego dżemiku, chcemy z jakiegoś soku tych cukrów prostych, tak, z niskotłuszczowych słodyczy jak najbardziej też może być, no tutaj akurat delicje wchodzą w tą kategorię niskotłuszczowych słodyczy, że rzeczywiście tam głównie przewaga tych cukrów prostych, nie ma też dużo białka długostrawnego, tak, ciężkostrawnego, bo ja na przykład jak startowałam o 18:30, to powiedzmy potencjalnie jeszcze rano mogłabym sobie zjeść jakąś, nie wiem, jajecznicę z bułeczką i trochę jeszcze warzyw, tak, bo jest bardzo daleko od wyścigu, ale już drugi, trzeci posiłek, no to już po prostu rzeczywiście takie mega proste, szybkostrawne rzeczy, które najlepiej przetestować też sobie wcześniej w treningu, więc jak mamy raz w tygodniu taki Hyrox Specific, no to takie strategie trzeba sobie sprawdzić przed, tak, u mnie najlepiej się sprawdza po prostu albo kaszka manna z mlekiem i z dżemikiem, albo kaszka ryżowa z mlekiem i dżemikiem. Tyle, nie? To jest... I mleko ci nie szkodzi? Mi akurat nie, ale rzeczywiście są osoby, które gdzieś tam mają problem z laktozą, mają wzdęcia, no to wtedy na wodzie, tak? Po prostu. Można jeszcze tam jak na 2 godziny gdzieś tam przed wysiłkiem jakąś odżywkę białkową dorzucić, to też jakby można jeszcze to zjeść, natomiast już gdzieś tam im bliżej zawodu, no to już same cukry proste wchodzą. Okay, No, czyli dajemy okejkę żelkom i delicjom. Tak, jeżeli jak najbardziej. Pierniczką, ja pamiętam w Marsylii, przed Marsylią, wyścigiem pierniczki w drodze na zawody, gdzieś tam jadłam nasze toruńskie, nie? No tak, więc tak. Pierniczki, żelki, delicje, biszkopty, no z dżemikiem, tosty z dżemikiem. Generalnie słowo dżemik w ciągu ostatnich 5 minut padło chyba z 10 razy, więc dżemik tak. Dżemik tak, czy no, więc jak najbardziej. Jeżeli chcemy na co dzień z dala od tych godzin treningowych bardziej stawiać na pełnoziarniste, jakieś tam zboża, pseudozboża, tam ziemniaki, bataty, jakiś chlebek, jeżeli tak, to bardziej pełnoziarnisty, wieloziarnisty, jakieś tam proteinowe na zakwasie. Tak, ale to jest z dala od wysiłku, nie? Wszystko, bo to długo po prostu się trawi. No tak, nie zapychajmy sobie żołądka i jelit. Więc powiem, że tak, w dniu wyścigu tutaj już to... I też kluczowa rzecz, o której powiedziałaś, trening jelita. To też trzeba o tym pamiętać, że to nie jest tak, że nagle przed zawodami kombinujemy, jemy rzeczy, które nie sprawdzone, nie daj Boże, tylko tak, nie. to wcześniej trzeba sprawdzić. Julia, zbliżając się powoli do końca naszej rozmowy, ale poruszmy jeszcze temat, który też interesuje wiele osób trenujących pod Hyrox. Jakbyś miała wskazać takie 3 kluczowe suplementy, które warto brać, trenując pod Hyrox, ale pewnie pod każdy sport, to co by to było? Kreatyna, beta-alanina, kofeina. Przygotowana po prostu. Nie, to jest klasyka mnie. Fericze, pozdrawiam Fericze. Ja jeździł Fericze, zapytał o to, też odpowiedziałam na to w taki sposób, bo to są rzeczy, które najbardziej przebadane naukowo, mają wysoki profil bezpieczeństwa, mamy, no to po prostu i się sprawdzają, się sprawdzają i pomagają w różnych obszarach, natomiast no, można to po prostu dalej rozbudowywać, tak?
No, ten tydzień przed wyścigiem może cierpka wiśnia wchodzić, tak, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj można to tuningować w różny sposób, też w zależności od osoby. Można dorzucać w tendinopatii właśnie kolagen jak najbardziej w wyższych dawkach, który tutaj wiemy, że może wspomagać proces leczenia tendinopatii, więc można to rozbudowywać dalej, ale podstawa to te trzy rzeczy, które wymieniłam. I oczywiście kofeina, nie chodzi o to, że na co dzień, ale tak przedtreningowo taka dawka tam chyba 3 do 6 było miligram na kilogram masy ciała, przy tym, że się zaznacza ostatnio w badaniach, taka nowsza metaanaliza była taka, że nawet mówi się, że starszy ta dolna granica od początku, szczególnie u tych osób, które ją źle tolerują. I tak ona się wkręca tak 45-60 minut i rzeczywiście ma fajne efekty, jakby takie to wspomagające te zdolności wysiłkowe. Proste rzeczy i sprawdzone, nie? No to w drugą stronę, może nie 3 rzeczy, ale chociaż jedna rzecz totalnie przereklamowana według Ciebie, jeśli chodzi o suple, czy jakieś takie środki żywieniowe, tak nazwijmy Mam wrażenie, to że ty szeroko. pytając o to coś konkretnego masz na myśli. Nie mam nic konkretnego, tylko możemy obserwować, że i w Hyroxie, i generalnie w sporcie pojawia się mnóstwo różnych firm suplementacyjnych, tak? I tutaj są jakieś adaptogeny, tutaj są jakieś nowe suple, mieszanki, multivitaminy, mnóstwo różnych rzeczy. Mogę powiedzieć, czemu jestem przeciwko. Na pewno jestem przeciwko multivitaminom. To tak, to na pewno głównie ze względu na to, że zazwyczaj jest tak, że jeżeli mamy jakieś niedobory, to ta multivitamina nam ich nie odbuduje, a to, co mamy w odpowiednich ilościach lub nadmiarach, jeszcze bardziej przedobrzy nam z tym i to nie jest w żaden sposób indywidualnie jakby dostosowane i tutaj jestem przeciwna. Natomiast resztę rzeczy, tak jak powiedziałam, no zazwyczaj z tego, co obserwuję, co się pojawia, bo zarówno jakieś adaptogeny, właśnie elektrolity, no to są rzeczy, które mają swoje miejsce i swój czas w danej konkretnej przypadku i właśnie to są rzeczy, które ja zazwyczaj na konsultacji dostosowuję właśnie do osób. Mówię, to jest jakby podstawa i w zależności od dalszych możliwości, potrzeb i tak dalej, ale właśnie w tym możliwości finansowych możemy to troszeczkę rozbudować lub bardziej wycelować w różne okresy, tak? Czyli tutaj jak zbliżamy się do wyścigu, dorzucamy jeszcze XY, tak? Jak jesteśmy w innej fazie, to odrzucamy, tak? No bo tutaj jeszcze dochodzi suplementacja taka absolutnie podstawowa dla każdej osoby, typu witamina D, omega, tak? Takie rzeczy, które warto. Można dorzucać właśnie, tak jak no, moja ulubiona probiotykoterapia, tak? Kolostrum. No to są takie rzeczy, które wspierają ten nasz przewód pokarmowy. Zresztą kolagen również wspiera przewód pokarmowy, mikrobiotę jelit, więc można to naprawdę bardzo jakby kompletować w zależności od sytuacji. A z takich jakichś rzeczy typowo takich przereklamowanych jakoś mi nic się nie rzuciło, żeby coś tak bardzo mocno było pompowane, a przy tym byłoby totalnie, żeby nie miało sensu. No, Myślę, że ta multivitamina jest dobrym Może ta przykładem, bo bardzo... Ja sama jestem ofiarą multivitaminy sprzed lat, bo wiesz, widzisz. nie wiem, my się wywodzimy ze sportów przeszkodowych i tam... OCR-u, no. Tak, OCR-y i tam też była taka fala, no trzeba się suplementować. Trzeba magnez, potas, wszystko, multivitamina kupiona. O Boże, jak cierpiałam, Julia, masakra. No bo wiesz, ja nie potrzebowałam ani magnezu, ani potasu, a sama wiesz, jak przedawkujesz chociażby. Właśnie z tym potasem, to akurat z poceniem się to w pierwszej kolejności tracimy najwięcej sodu i chlorków. No ale to człowiek był nieświadomy. Tak, nie tak. poszedł I tutaj, do dietetyka. To może tutaj zaznaczę, żeby zwracać uwagę, bo wiele osób w sportach wytrzymałościowych, w tym Hyroxie, stosuje elektrolity. Ma to oczywiście ręce i nogi, bo no, jeżeli mamy wysoką potliwość i trening intensywny, dużo wypłacamy, no to potrzebujemy tych elektrolitów, no ale tutaj głównie w pierwszej kolejności tego sodu. I zwracać uwagę właśnie na elektrolity, których stosujemy, żeby nie było za dużo potasu, bo większość elektrolitów na rynku po prostu ma o wiele za dużo potasu, tak? A potrzebujemy więcej zdecydowanie tutaj sodu i chlorków, także zwracać właśnie uwagę na to. Akurat te marki, które są, nie będę teraz wymieniać, ale które są tak
gdzieś tam pompowane wśród niektórych zawodników naszych znanych są akurat okej. Także ja tam analizowałam, sprawdzałam, jest dobrze. Dobrze, dobrze. O ostatnią rzecz chcę zapytać, bo to jest rzecz, która też się bardzo często pojawia, jeśli chodzi o niedobór. Ty zresztą o niej dzisiaj już wspomniałaś i w kontekście kobiet, ale wiemy, że ona też się pojawiała w kontekście mężczyzn, jeśli chodzi o sporty wytrzymałościowe. Anemia, niedobór żelaza, problemy To znaczy z anemia, krwinkami. tak, anemii jest bardzo dużo różnych rodzajów, ale rzeczywiście jedną z najczęściej występujących to jest anemia z niedoboru żelaza. Może się pojawiać także anemia z niedoboru witamin z grupy B, rzadziej, zdecydowanie, przynajmniej w mojej praktyce gdzieś tam gabinetowej. I no najwięcej jednak kobiet jest dotkniętych, bo wśród mężczyzn tutaj akurat, to znaczy tak, bo jeszcze anemia z niedoboru żelaza to jest coś, co już jest widoczne w morfologii. Widzimy to na poziomie krwi, tak, widzimy, że hemoglobina spada i tak dalej, więc to już jest taki jakby późny objaw niedoboru żelaza. Zazwyczaj wszystko się zaczyna od utajonego niedoboru, czyli poprzez spadek zapasów żelaza w organizmie w postaci właśnie spadków ferytyny. Więc ogólnie najlepiej to wyłapać na tym etapie, tak, czyli takiego utajonego, przedutajonego niedoboru, zanim dojdzie do takiej prawdziwej, jawnej, klinicznej anemii widocznej w morfologii, bo ta już z kolei daje po prostu silniejsze objawy, tak? Więc ja pracując z ludźmi, no po prostu proszę zrobić morfologię, proszę zrobić ferytynę, gospodarkę żelaza całościowo, oznaczyć transferynę, CIP, tak, wysycenie transferyny, żeby zobaczyć po prostu, co tam się dzieje, tak? I w razie potrzeby odbudowujemy to suplementacyjnie, a później próbujemy utrzymać to żywieniem, z naciskiem na próbujemy, bo nie zawsze się udaje, no wiesz. Dlaczego my kobiety też bardziej jesteśmy narażone na te niedobory żelaza? No to tak jak powiedziałam, po pierwsze my miesiączkujemy, więc tracimy to żelazo z krwią cały czas, z krwią menstruacyjną co miesiąc. Po drugie, no często jesteśmy po porodach gdzieś tam i tak dalej, więc tutaj ciąża, ja tak pieszczotliwie mówię, pasożyt mały w brzuchu dorastający tam, to wszystko bardzo mocno wysysa, więc do końca ciąży kobieta zostaje naprawdę zazwyczaj z bardzo uszczuplonymi zasobami żelaza, które trzeba po ciąży odbudować i nie każdej kobiecie to się ładnie z żywieniem odbudowuje. I często trafiają do mnie kobiety, które wiele lat po porodzie dalej mają bardzo niskie stężenie ferytyny, tak? I trzeba to po prostu odbudować. U mężczyzn rzadziej, naprawdę rzadziej. Częściej u mężczyzn jednak się zdarza wręcz nadmiar żelaza, bo mężczyźni z natury jedzą więcej, lubią bardziej mięso, szczególnie to, które jest bogate w hemowe żelazo, czyli jakaś wołowinka i tak dalej, czerwone mięcho. Kobiety częściej nie dojadają niż mężczyźni, więc mało tego, że ilościowo tej żywności mają mniej w diecie, to jeszcze często gdzieś tam wiele kobiet do nich nie należy, ale nie lubią mięsa, więc są właśnie weganki, wegetarianki, są kobiety, które po prostu z jakichś innych przyczyn, no nie wiem, jedzą tylko ryby albo tylko nabiał. Jedząc tylko nabiał, to też wapnia ogranicza wchłanianie żelaza roślinnego, niechemowego, więc to są grupy takie bardziej narażone. Kobiety z endometriozą, adenomiozą, które miesiączkują dłużej i obficiej. No, mężczyzna mi się trafi może raz na pół roku, taki, który ma niedobory, nie takie żelaza. Witamina B12 z kolei znowuż mięso, więc jak ktoś nie je mięsa, no to będzie ryzyko też niedoboru witamin z grupy B, szczególnie tutaj tej B12. Ale no, z takich najczęstszych niedoborów, z którymi się stykam w sporcie, ale i ogólnie, to jest właśnie niedobory żelaza, rzeczywiście. B12, kwas foliowy, witamina D. Ale powiedz mi, jak chodzi o niedobór żelaza, jest coś takiego jak rzekoma anemia. Tak, to I jest co z tym? Bo wiem, że w sportach wytrzymałościowych zdarzają się takie przypadki. fałszywa, Tak, tak. że te wyniki są niskie, jeśli chodzi o ferytynę, może jeśli chodzi o żelazo. Nie, tu chodzi o parametry morfologii, że morfologia będzie wyglądać jak anemia z niedoboru, ale jeżeli poszerzymy tą diagnostykę, to już to wykluczy, tak? Czyli jak zrobimy gospodarkę żelazową i tak dalej, tam wszystko będzie w porządku, a morfologia będzie wyglądać tak jak jakby była ta anemia, a jej nie ma.
To jest zjawisko znane w sporcie. jak No najbardziej. właśnie, bo chciałam przestrzec troszkę, bo sama Tak, czyli czyli ja i osoba druga, która tutaj Mhm. siedzi, mieliśmy to doświadczenie i wtedy tak naprawdę suplementacja jeszcze żelazem, ona pogłębia problemy z tego, tak, zwłaszcza jeśli się ją robi po macoszemu To i znaczy, samemu podejmuje decyzję. Żelazo przede wszystkim w nadmiarze jest szkodliwe, bo odkłada się w narządach i tutaj jest choroba przeładowania żelazem, która się nazywa hemochromatoza, więc to chodzi o to, że nie chcemy mieć ani doboru, ani nadmiaru i jeżeli widzimy tylko morfologię i jakby bez całej reszty kontekstu, to nie wiemy tak naprawdę jeszcze nic, tak? Więc na podstawie samej morfologii, tego, że zobaczymy obniżone hemoglobinę czy hematokryt, nie wrzucamy od razu suplementacji, tylko idziemy do specjalisty, poszerzamy diagnostykę, możemy pójść do, nie wiem, labu, diagnostykę, gdziekolwiek wykonać pakiet jakichś badań, anemia, który się nazywa, rozszerzony i sobie nawet samemu zobaczyć, czy mieści się to w widełkach, jeżeli, to znaczy z tymi widełkami, to też co prawda ta ferytyna, ja wciąż czekam, aż zmienią te widełki, bo jest mnóstwo badań naukowych, które pokazują, że zdecydowanie ten dolny punkt odcięcia ma być wyższy, a on wciąż jest za niski, więc tutaj z ferytyną akurat też warto się aż tak tymi widełkami nie sugerować jednak. To raz, a dwa, no ta ferytyna też jest białkiem ostrej fazy, więc jeżeli mamy stan zapalny, też może być tak, że ona fałszywie będzie podwyższona. Może być tak, że ona będzie w normie, a w normie nie jest, tylko dlatego, że toczy się jakiś stan zapalny. Więc ja zawsze też mówię, że ferytynę i ogólnie gospodarkę żelazową badamy razem z markerami stanu zapalnego, chociażby tam OB, CRP, żeby zobaczyć, czy nie ma wpływu stanu zapalnego na to. I z takiego własnego doświadczenia mogę nawet powiedzieć, nie trzeba jakiegoś ostrego stanu zapalnego z urazem, ciężką chorobą, wystarczy mocniejszą, taką grubszą jednostkę treningową zrobić i pójść na następny dzień zrobić badania. Robiłam sobie taki eksperyment, żeby zobaczyć, jak ferytyna będzie się zachowywać po ciężkiej jednostce, gdzie czułam dąsy, byłam taka totalnie rozbita, a w takich dniach, gdzie byłam bardziej świeża, nie? I rzeczywiście ferytyna w tych dniach rozbicia takiego, czułam, że w tych mięsiach jest taki gruby stan zapalny, była wyższa, nie? No i jeszcze co ważne, badać zawsze w tym samym laboratorium, bo różne laboratoria nie będziemy mogli zestawić wyniku, czyli nawet jeżeli w jednym dniu pójdziemy w jednym, w drugim, trzecim, to mogą być co nieco inne wyniki. Okej. Dobrze. Julia, myślę, że to była potężna dawka wiedzy, którą dzisiaj się z nami podzieliłaś się z słuchaczami. A mogłybyśmy jeszcze dalej rozmawiać, bo ja mam więcej tematów możemy. zapisanych, ale zostawmy to sobie na później i też chciałabym skończyć tą rozmowę tym, co wybrzmiało właściwie już dzisiaj. Trzeba pójść do dietetyka i dobrze się diagnozować, nie samodzielnie przyjmować pewne suplementy, nie samodzielnie podejmować jakieś tam wybory żywieniowe, zwłaszcza jeśli one mają być restrykcyjne z jakiegoś powodu. Warto się konsultować i jak coś wiecie, u kogo się konsultować, jak chodzi o Hyrox i inne sporty. Odsyłamy też do e-booka Julii, bo tam jest mnóstwo wiedzy jeszcze bardziej poszerzonej niż ta, którą dzisiaj Julia się z nami podzieliła. Także Julia, bardzo, bardzo dziękujemy. Tak, zachęcam do e-booka, bo w nim zrobiłam go w taki sposób, żeby naprawdę każdy mógł z niego wyciągnąć praktyczne rzeczy gotowe do wdrożenia od już, nie musząc czekać do mnie na termin, bo ja jednak terminy mam trochę, że tak powiem, odległe i tak ogólnie wiele miesięcy do przodu zapisuję grafik, ale każdy tydzień zwalnia się coś, bo ktoś z czymś się nie wyrobi, więc mam takie szybkie terminy, na które ktoś się zwalnia i ktoś wpada. I dlatego chciałam też tworzyć takie materiały, które wiem, że ktoś może sięgnąć, na przykład czekając do mnie na tą konsultację i już po prostu przychodzi do mnie potencjalnie z tym, albo już po prostu tyle wie, że tyle przeczyta tam, że mówi, wiesz co, w sumie to, co akurat potrzebowałem już wiem z tego. Oczywiście i tak zazwyczaj wracają i przychodzą, ale i tak ten e-book jest tak stworzony, że jedne z najlepszych właśnie opinii na jego temat był, że sportowi dietetycy już nie mają co robić po przeczytaniu go, bo naprawdę jest po prostu wszystko, co trzeba, nie? Więc zachęcam do tego, a jeżeli na konsultację, no to jak najbardziej piszcie mailowo. Przestrzeliłam z tym zaproszeniem do Julii tutaj. Mój mail w biogramie jest na Instagramie załączony, więc będę dawać jakie terminy i
Mam nadzieję, że się zobaczymy jeszcze nie raz Ja na też mam arenie taką- Hyroxowej, ale także tutaj. Tak, też mam taką nadzieję. Miło było porozmawiać i co? Do usłyszenia, do zobaczenia i trzymamy kciuki za Twoje sukcesy też w Hyroxie, nie tylko w dietetyce. Dziękuję bardzo. Dzięki.